Ile warte są Twoje marzenia? Czy jesteś w stanie podać ich cenę? Jak smakuje jedzenie w klasie biznes za kilkanaście tysięcy złotych? A może pójść jeszcze wyżej? Jak smakuje jedzenie w klasie najwyższej z możliwych, czyli first, za ponad 30 tysięcy złotych za 2 osoby? Od wielu lat marzyłem, żeby polecieć pierwszą klasą i spróbować odrobiny podniebnego luksusu. Udało mi się i za chwilę Ci opowiem, czy było warto. A potem postaram się zrekonstruować menu z pierwszej klasy w warunkach domowych. Siemka, plan na dzisiejszy odcinek jest mega prosty. Najpierw recenzja lotów w business class oraz first class, a potem spróbuję odtworzyć te smaki w mojej kuchni. A pod koniec odcinka podam dokładne kwoty, jakie wydaliśmy na te przeloty. Tymczasem przenosimy się do naszego lotu z Warszawy do Nowego Jorku w klasie business class British Airways. Podróż zaczynamy od dotarcia na lotnisko Chopina w Warszawie. Jeżeli wylot jest wcześnie rano, ten był przed 8, najczęściej przyjeżdżamy do lotniskowego hotelu wieczór wcześniej. Pobudka o 4-5 rano, ogarnięcie się i chwilę po 6 byliśmy na lotnisku. Odprawiliśmy bagaże i skierowaliśmy się do fast tracka, czyli takiej szybkiej odprawy, którą mieliśmy w cenie, dzięki czemu mieliśmy kolejki do security. Następnie udaliśmy się do jednego z saloników, które również są w cenie biletu biznes. W tym przypadku VIP Lounge o pięknej nazwie Fantazja. Tutaj szybkie i spoko śniadanie, chwilowy chill i czas na wejście na pokład. Z racji tego, że czeka nas przesiadka na lotnisku Heathrow w Londynie, odcinek z Warszawy do Londynu pokonamy mniejszym samolotem Airbusem A320. Dzięki biletowi biznes jesteśmy wpuszczeni na samym początku. Pomimo braku specjalnych foteli klasy biznes w tego typu samolocie, linia ogarnęła to tak, że zamiast środkowego fotela jest stolik. Chwilę po starcie steward wręczył nam menu oraz zaproponował sok lub kieliszek szampana, którego oczywiście nie odmówiłem. Moglibyśmy zjeść angielskie śniadanie, jednak jedliśmy na lotnisku, więc pominęliśmy to. Po dotarciu do Londynu szybka kontrola security, tutaj też był fast track i mogliśmy się wybrać do jednego z saloników British Airways, których na lotnisku Heathrow jest łącznie 3. Miła pani przywitała nas i zaprosiła dalej. Wybór jedzenia nie był mega ogromny, ale wszystko było smaczne. Ja też nie chciałem się najadać przed lotem głównym, na który oczywiście czekaliśmy. Tu przy okazji szybki podgląd, jak wyglądał salonik w Nowym Jorku w drodze powrotnej, również w cenie biletu. Co było najfajniejsze, były prysznice, więc przed samym lotem można się było odświeżyć po całym dniu zwiedzania Nowego Jorku. Pora na wejście na pokład Boeinga 777 i sprawdzenie nowej kabiny British Airways o nazwie Club Suite. Wizualnie jest po prostu pięknie. Łóżko, na którym chciałbym podróżować zawsze. Coś pięknego. Ledwo usiadłem i miła stewardessa od razu zaproponowała mi kieliszek szampana. Miejsca, aby się rozłożyć, było naprawdę sporo, a ja mam 190 cm wzrostu. Jest kilka zamykanych schowków, są gniazdka ładowania, USB, słuchawki itd. Przed startem otrzymaliśmy menu, z którego wybraliśmy kilka pozycji, ale o tym za chwilę. Szampan wypity, pora na start. A przy okazji tak wygląda zawartość kosmetyczki, którą dostaje każdy pasażer klasy biznes. Co ciekawe, pasy zapinane są tutaj jak w samochodzie. Tak, dobrze zauważyłeś, jest to lot powrotny do Londynu, bo tak mi było łatwiej nagrywać. Jednak loty w obu kierunkach nie różniły się od siebie zbytnio. Ta przegródka służy do oddzielenia się od pasażera obok. Fotel możesz ustawić elektronicznie, jak tylko chcesz. Najlepsza opcja to oczywiście leżąca. Ale najpierw jedzenie i internet. Tak, British Airways oferuje internet na pokładzie swoich samolotów, nawet na krótkich dystansach. I działa o dziwo naprawdę fajnie. Działa YouTube, działa Netflix, wszystko śmiga, możesz nawet dzwonić do znajomych czy rodziny na FaceTime. W przypadku klasy biznes jest on płatny, a w klasie first jest w cenie biletu. Koszt internetu to jakieś 80 zł na cały lot za osobę. Stolik jest duży, więc się zmieści dużo jedzenia, co mnie oczywiście cieszy. Moja kabina zamyka się tymi drzwiami, tak swoją drogą. Gorący ręcznik do odświeżenia i pora na to, na co tu czekałem, jedzenie. Zamówiłem drineczka i dostałem też orzeszki na start. Można jeść danie pierwsze. Moja żona wzięła lupę truflowo-słonecznikową z żytnimi grzankami. Ja z kolei wybrałem łososia podanego z arbuzem, sałatką edamame i dressingiem. Jest fajniusio, smakuje, ale wiecie co? Czekam na drugie, a nawet poprosiłem panią, aby przygotowała mi 2 obiady na potrzeby filmu. Czemu nie? Najpierw miecznik z ziemniakami i oliwkową tapenadą. Wjechało jak złoto, bo byłem bardzo głodny. I od razu następnie cannelloni z ricottą, rozmarynem w pomidorowym sosie. Jak już pewnie zauważyliście, wszystko podane na obrusie, w porcelanie i z normalnym szkłem i sztućcami. Co mogę powiedzieć? Tak chciałbym latać zawsze. Ty chyba również. Na koniec wjechała deseczka serów, których jakość, zwłaszcza tego pomarańczowego Raw Prayer Sunset, powaliła mnie smakowo na kolana. Byłem pełny, a nie mogłem się powstrzymać. I te krakersy. Na koniec musiał wlecieć deser, którym był słodki naleśnik z serem i sosem cynamonowo-waniliowym. Pora na sen, dlatego rozkładam łóżko, ścielę i regeneruję baterię. Chociaż to chyba pierwszy raz, kiedy chcę, żeby lot trwał jak najdłużej. Witam
Mijamy Europę, spałem tak mocno, że pani nie mogła mnie dobudzić. Szybkie śniadanie, potem powrót do Warszawy i tak w skrócie wyglądała podróż do i z Nowego Jorku w klasie biznes. Było super, nigdy nie czułem się tak komfortowo podczas podróży, jednak jak się za chwilę dowiecie, da się to zrobić jeszcze o poziom wyżej. Zostańcie ze mną, bo teraz czas na lot w klasie pierwszej z Warszawy do Miami British Airways. Start ten sam co poprzednio, nocleg przy Okęciu, poranna pobudka, prysznic i jesteśmy na odprawie. Tym razem odpuściliśmy salonik VIP na Okęciu, bo chcieliśmy zjeść w samolocie. Lecimy w pierwszym rzędzie Airbusa A319. Wziąłem skromne angielskie śniadanie, plus oczywiście szampana. Tak, przepraszam, mam słabość do szampana, zwłaszcza kiedy nie muszę za niego płacić. Po wylądowaniu na Heathrow, tym razem z racji biletów klasy First, mamy dostęp do luksusowego, tylko dla pasażerów lecących klasą First, saloniku o nazwie Concorde Room. Tak, od tego Concorda. W restauracji Concorde Room jest nawet prawdziwy dziób jednego z Concordów, przy którym koniecznie chciałem zająć stolik. I się udało. Dla mnie, maniaka lotnictwa, jest to miejsce idealne. W tym saloniku już jest pełna usługa jak w dobrej restauracji. Trafiliśmy idealnie na przejście z menu śniadaniowego na obiadowe. Na przystawkę wziąłem chicken liver parfait, czyli taki delikatny pasztet. No, to była po prostu poezja. Monika wzięła Eggs Benedict. Swoją drogą Concorde Room nawiązał współpracę ze znanym bartenderem Mr. Lian. Jest tutaj kilka jego autorskich pozycji, w tym Turbine Martini, które chciałem bardzo spróbować. Jest robione w specjalnym robocie do mieszania, nawiązującym do silnika samolotu. Niestety ze względu na brak dostępności głównego składnika, czyli Aviation Gin, nie mogli mi tego podać i nie mogłem tego nagrać. Opcji na danie drugie było bardzo wiele, ale ja miałem chęć na burgera. Co w sumie jak teraz o tym myślę, było głupim pomysłem, bo mieli tyle fajnych pozycji w menu, wartych spróbowania. A ja wziąłem coś, co i tak jem za często. Burger był ok, nic specjalnego, ale też nie byłem rozczarowany. Mieliśmy dobre 3 godziny do odlotu, więc korzystając z okazji, zgadnijcie co, napiłem się szampana. Jeżeli chodzi o łazienki w tego typu saloniku, co prawda w tym przypadku nie były najnowsze, jednak były bardzo przestrzenne i można było zarezerwować sobie również prysznic. Jako że jest to Concorde Room, nie zabrakło rekwizytów czy zastawy używanej na pokładzie tego samolotu w czasach jego świetności. Przypominam, 73-2003. Dobra, ale przejdźmy do gwoździa programu. Moim marzeniem od zawsze było polecieć po pierwsze na pokładzie Airbusa A380, największego samolotu rejsowego w historii lotnictwa, a po drugie polecieć w jego pierwszej klasie. I tego dnia właśnie oba te marzenia spełniłem. Zatem zapraszam Was na pokład. Tradycyjnie wpuszczono nas na samym początku. Kilka kroków, przywitanie z załogą i siadam na miejscu o numerze 2A. Swoją drogą moim marzeniem numer 3 było siedzieć w 1A. I to się udało w drodze powrotnej, ale o tym za chwilę. Jak widzicie, ilość miejsca i klimat tej kabiny zdecydowanie bardzo nietypowe uczucie siedzieć w tak przestrzennej kabinie i mieć świadomość, że siedzi się w samolocie. Schowek główny jest ogromny, oprócz tego każdy pasażer ma dla siebie szafę na kurtkę, plecak czy co tam jeszcze ma ze sobą. Ciekawostka, limit bagażu w tej klasie to 3 razy 32 kg na osobę. Tak, dobrze słyszeliście, mogłem ze sobą zabrać ponad 100 kg bagażu. Samolot jest ogromny, schody na górę tylko to potwierdzają. Miejsca w pierwszej klasie A380 w British Airways w obecnej wersji mają dwuczęściowe siedzenie, a ekran jest wyciągany, dzięki czemu po jego schowaniu można jeść wspólnie, jeżeli lecicie razem. Moja żona ma dokładnie taką samą ogromną kabinę, jednak jedliśmy razem, bo tak jest po prostu przyjemniej. Stolik w połysku, klasa. Swoją drogą ta kabina ma lampkę nocną oraz elektroniczne rolety w 2 trybach. Na start oczywiście zgadliście szampan. I to nie byle jaki. Kolejna ciekawa rzecz, w pierwszej klasie menu jest na żądanie, co oznacza, że jedzenie zamawiasz wtedy, kiedy masz na nie ochotę. Na przystawkę dostaliśmy w sumie przedprzystawki nazwane canapes. Nie wiem, czy nie kaleczę teraz. Jedna z pstrąga ze specjalnej hodowli, druga z diparmą i szparagami, trzecia z cukinią. Było to nieco za zimne, ale wiedziałem, że za chwilę czekają nas konkrety. Na początek pieczywko z ultra pysznym masłem. Do tego rozwalił mnie fakt, że dostaliśmy solniczkę i pieprzniczkę z młynkiem w samolocie. Mega. Obsługiwała nas pięknie uśmiechająca się pani o imieniu Jasmine i każdą potrawę dokładnie opisywała swoim brytyjskim akcentem. Dodatkowe plus 100 punktów do ogólnych doświadczeń w samolocie. Ja wziąłem wędzoną kaczkę z selerem i serem pecorino. Monika z kolei zupę z pieczonych karczochów. Krótko, smakowało i to bardzo. Drugie danie wziąłem tylko ja, a wybrałem szkocką wołowinę z konfitem i jak widzicie ze smardzami. Wjechało jak złoto. Niestety nie pamiętam teraz w jakim stopniu był wysmażony, a ja wciągnąłem go tak szybko, że nie zdążyłem nagrać. Pora na desery. Monika wzięła ciasto, a ja lody. Nie muszę mówić, że było naprawdę smaczne. Na koniec, tak jak w poprzedniej podróży, poprosiłem o deskę serów i dostałem ją z mega pysznymi krakersami. Brakuje mi tego typu desek z takimi konkretnie serami w Polsce, prawdę mówiąc. Po
jedzeniu poprosiłem panią Jasmine, aby pościeliła mi łóżko. Tak, tutaj ścielą je za was. A na początku lotu dostajecie klapki i piżamę. Przy okazji kosmetyczki są podzielone na damskie i męskie i w klasie First mają bardzo dużo akcesoriów w środku. Tak jak wspominałem wcześniej, w Firstie macie internet przez cały lot za darmo, bezpłatny dla jednego urządzenia na osobę. Netflix i YouTube śmigają aż miło. Trochę drzemki, seriale i dolecieliśmy do Miami. Minęło 5 czy 6 dni i został jeden dzień do powrotu. Siedzieliśmy na Little Havana, pijąc mojito, a nagle dostajemy maila, że nasz lot został odwołany. I będziemy musieli lecieć 40 minut później linią American Airlines w klasie business, czyli niższej. Musiałem szybko zareagować, więc wsiedliśmy do Ubera i zacząłem kombinować. Okazało się, że są miejsca na lot w klasie First, ale na dziś. Jednak mielibyśmy 2,5 godziny na powrót do domu na obrzeżach Miami, spakowanie się i dotarcie na lotnisko. Kliknąłem więc i tak w 2 godziny byliśmy już na lotnisku. Minus tej sytuacji, straciliśmy jeden dzień w Miami, plus dostałem miejsce w wymarzonym 1A. Powrót wyglądał analogicznie, kolejny raz z pysznym jedzeniem, po raz kolejny spałem jak zabity, a ja normalnie nie potrafię w ogóle spać w samolocie. To było mega przeżycie i nie żałuję, że wydałem tyle pieniędzy na te bilety. A skoro mowa o kasie, podsumujmy. Za loty w klasie biznes z Warszawy do Nowego Jorku i z powrotem zapłaciliśmy łącznie około 25 tysięcy złotych, ale robiłem upgrade z premium economy do biznes mniej więcej miesiąc przed lotem. Gdybym kupował te bilety od razu do klasy biznes, dałoby się to zrobić w budżecie 22 tysiące, co daje jakieś 11 tysięcy za osobę. Za loty w klasie first class, czyli pierwszej, do Miami i z powrotem zapłaciliśmy 24 tysiące za 2 osoby, w tym mieliśmy 1500 zł zniżki za punkty zebrane podczas lotów poprzednich oraz noclegi na bookingu, co dało kwotę około 12 tysięcy złotych za osobę. To był mega strzał cenowy. Zazwyczaj to połączenie w klasie first kosztuje grubo ponad 15 tysięcy albo i więcej, jeżeli chcecie szybsze połączenie z mniejszą ilością przesiadek. Czyli lecąc do Miami w klasie pierwszej zapłaciliśmy taniej niż gdybyśmy lecieli biznesem do Nowego Jorku i to na dłuższej trasie. Czy było warto? Wszystko zależy od tego, ile masz na koncie oraz co w życiu sprawia Ci przyjemność. Dla mnie te loty były warte każdej złotówki, ale to ja, fan awiacji i ogólnie maniak samolotów. Na pewno oglądają mnie osoby, które latają za 1500 zł do Nowego Jorku i z powrotem i są mega zadowolone, bo dla nich podróż to tylko dostanie się z punktu A do punktu B. A w końcu to nie jest aż tak męczące, zwłaszcza kiedy leci się bez przesiadki. Tak, bo przesiadki są męczące, to fakt, nawet w lepszej klasie. Podsumowując, pora na drugą część filmu, którą zatytułuję Zróbmy sobie pierwszą klasę w domu. Albo Mamy pierwszą klasę w domu. Zapraszam do mojej kuchni. Fajnie było, pieniędzy ubyło, a teraz spróbujmy to ugotować w domu. Zakupy kosztowały jakieś 400-450 zł, ale pamiętajcie, że kupiłem na zapas. Też wchodzi w to szampan, który kosztuje 130, także nie jest jakoś mega drogo, ale nie jest też mega tanio. Przechodzimy do przystawki. Przystawka będzie tym, co jedliśmy w business klasie w locie do Nowego Jorku, właściwie z Nowego Jorku do Londynu, czyli łosoś z bakłażanem w sosie hoisin. Za chwilę to zrobimy. Do tego było jeszcze, mamy tahini, więc będzie do tego taki roasted sesame dressing, więc taki dressing sałatkowy. Był też arbuz, kuleczki z arbuza i ja dołożę jeszcze do tego, tam było oryginalnie komosa czarna, ryżowa. Niestety nie mogłem jej nigdzie dostać, więc kupiłem kaszę bulgur w wermicelli z takim makaronem. Do tego jeszcze pójdzie endywia, czyli taki rodzaj cykorii. Jedziemy. Dressing się robi mega prosto. Tostujemy najpierw trochę sezamu. Wlatuje sezamik, trochę pasty tahini, odrobinę cukru, trochę octu ryżowego, trochę tłuszczu i teraz albo zwykły olej, albo sezamowy. Oczywiście sezamowy zadziała lepiej, ale no tu i tak jest dużo sezamu, więc jak użyjecie zwykłego, to też będzie dobre. I odrobina soli. Jeszcze odrobina octu. Jak za gęste, to minimalnie więcej oleju. Kaszę gotujemy z wodą w międzyczasie. Teraz sobie zrobimy bakłażana w sosie hoisin. Jeśli chodzi o sos hoisin, możecie kupić gotowy, ale ostrzegam, to nie jest ketchup, że kupicie go w każdym sklepie. Dlatego, żeby Wam uprościć, zrobimy sobie dzisiaj go od podstaw. Nie jest wcale trudny i nie wymaga Bóg wie jakich składników, także zróbmy sobie go teraz od zera. Sos sojowy, melasę lub cukier. Zakładam, że nie macie melasy, więc cukier, najlepiej brązowy. Olej sezamowy, ocet ryżowy, masło orzechowe, trochę czosnku, sos sriracha, pieprz, wodę i skrobię ziemniaczaną. To się tylko ze sobą miesza i macie gotowy sos. Teraz bakłażan. Są dwa warianty. Albo go kroimy i po prostu smażymy, albo go pieczemy w piekarniku. Ja zrobię to po prostu na patelni, żeby było szybciej i po prostu to będzie najszybsza. Trochę oleju, nie za dużo, żeby to nie płynęło. Kładziemy bakłażana, odrobina pieprzu i soli. Po chwili, jak już się troszkę przyjarają, to je odwracamy. Damy im dosłownie 30 sekund na tej stronie i dodajemy sos hoisin. To się będzie jarało, więc miejcie w pogotowiu trochę wody. Chodzi o to, żeby ten glaze jednak trochę złapał. To się będzie jarało, bo to jest cukier, więc się nie przejmujcie, ale też ważne, żeby to troszkę skarmelizowało nam tutaj te rzeczy. Prostszą opcją, tak jak mówiłem, jest wrzucić to do piekarnika na blachę, niech się podpiecze i potem polać sosem i znowu podpiecz przez 2-3 minutki. Wtedy będzie idealne, bo na patelni to się troszeczkę jara. Przerwa na arbuza. Powiedzcie mi, czy to było jakieś powiedzenie, czy mi się coś uroiło. Arbuz na pół.
Sytuacja mega prosta, pokazywałem to na odcinku sylwestrowym. Wbijamy i robimy takie dzięki czemu będziemy mieli takie kulki. Jak widzicie, nie jest to wcale trudne. Dobra, to czas złożyć całość. Tam chyba była jakaś rukola. Ja tutaj dodam miętę oraz trochę tej kaszy. Ze względów logistycznych będę próbował po kolei, nie naraz, bo wiadomo, że zanim zrobię pozostałe, to minie jeszcze z 4 godziny, to już będzie wszystko zdębiałe i nieświeże, więc no to spróbujmy. Pierwszą przystawkę ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba dołożyć do zestawu, którą pamiętacie z testów, czyli szampan. Jak ktoś zauważył, Grand Sequel, którego polewali nam w Firstie, kosztuje ponad 1000 za butelkę, więc mega drogo. Ja tutaj poszedłem bardzo budżetowo, 130 zł, ale jest mega dobre. Jeżeli ktoś ma chęć spróbować dobrego szampana, to gorąco polecam Denisa Marksa 2015 w Oszonie do kupienia. Jest bardzo spoko, w tej cenie moim zdaniem dużo lepszy niż Moet, który jest 2 razy droższy. Jest bardziej charakterny, jakby tak można powiedzieć. Brioszkowy bardziej, no generalnie przyjemniejszy, także wesoły odcinek się szykuje. No to teraz jestem gotowy do testu. Poleję to teraz tym naszym za gęstym dressingiem. Trochę za dużo tahini mi się dodało, więc pamiętam, że ten dressing był dużo rzadszy. Ale myślę, że to niczym tu nie przeszkadza. Zatem spróbuję najpierw sałatki. Ciężko to nazwać sałatką, dwie rzeczy w sumie. Uwielbiam tego szampana. Dobra, spróbujmy przystawki. Bomba. Słodko-słoność bakłażana, który jak wiecie smakuje zazwyczaj jak tektura, jak się go nie przyprawi. A tutaj sos hoisin zrobił zarąbistą robotę i nagle bakłażan okazuje się, że ma smak. Łosoś się fajnie z tym komponuje i do tego arbuz fajnie przełamuje tutaj te wszystkie smaki, przy okazji nam czyszcząc paletę na kolejną potrawę. Zatem, żeby nie przeciągać, przechodzimy do dania pierwszego, czyli zupy z karczochów. Zupa z karczochów w styczniu czy lutym to jest taki trochę ciężki temat, bo sezon na karczochy jest w sierpniu. Można sobie pomóc takim słoikiem, to akurat kupiłem w Lidlu, serca karczochów w zalewie, zaraz Wam powiem w ogóle jak to pachnie. No pachnie jak w zalewie karczochy, no. Nie jest to ideał, bo przydałyby się świeże, ale damy radę. Tu mamy jeszcze bulion warzywny, trochę śmietanki, zaraz dodam trochę masła, będzie troszeczkę czosnku, więc mega prosty skład. W zupie, którą zamawiała moja żona, były jeszcze shaved truffles, czyli po prostu z mandoliny cięte świeże trufle. Świeżych trufli nie udało mi się dostać stacjonarnie, za to mam oliwę truflową, która zrobi tutaj efekt. Poradzimy sobie z grzybami shimeji, które również są też trochę takie uznawane za premium, więc podsmażę je tutaj na maśle jako taki finish do tej zupy. Dobra, wyciągam te karczochy, trzeba będzie je trochę osuszyć lekko. Nie będzie to ideał, ale mówię, no nie mam jak inaczej tego zrobić. Do garnka trochę masła, wrzucamy czosnek i te karczochy teraz. Te karczochy niech się teraz chwilę posmażą, a my zrobimy sobie palone masło do tego. Jak zrobić palone masło macie w mojej książce, ale przypomnę, wrzucamy masło i gotujemy, aż się zacznie robić takie brązowawe, zaczną się robić takie kropki czarne na dnie i będziecie czuli taki orzechowy posmak. Wtedy trzeba to zdjąć z gazu, odcedzić na sitku metalowym, podkreślam, albo na lejku, ale uważajcie, musi być metalowe, bo plastik się roztopi, to jest tak gorące. W ten sposób mamy palone masło, które idealnie tutaj podkreśli smak tych karczochów. Wlatuje ta oliwa truflowa, żeby ten smak truflowy jeszcze podbić. Po 5 minutach smażenia to już jest bardzo fajne, zaczyna się rumienić, o to chodziło, czuć jakieś tam smaki. Teraz to doprawiam tym palonym masłem, żeby był większy posmak jeszcze. Premium, że tak powiem. Wjeżdża też bulion warzywny, żeby to było jednak nadal, żeby to było mimo wszystko wegetariańskie, jakby ktoś sobie tak preferował. No i co, pogotujemy to chwilę, dodamy śmietankę i będziemy blendować. A w międzyczasie sobie usmażymy grzyby shimeji na masełku. Gorąca patelnia, trochę masła, trochę soli i pieprzu. Dolewamy śmietankę. W międzyczasie wymyśliłem, co można zrobić z tymi karczochami, żeby miały bardziej roasted posmak, taki pieczony. Do piekarnika na blachę mogłem to zrobić, teraz już za późno, żeby właśnie wyszedł ten smak. Więc do piekarnika można je dać na blachę i podpiec i wtedy dopiero tutaj do zupy. I myślę, że może być ciekawie, ale ja sobie z tym poradzę. Przypalę je palnikiem trochę. Jest zapach przypalenia i od razu zwiększa level, że tak powiem, zupy. Dobra, blendujemy. Wyłączam ją. Jak podbić ją o kolejny level? Dodajemy pecorino albo parmezan i blendujemy ponownie. Jest perfekcja, naprawdę. Odrobinę więcej pieprzu. Teraz cheat code dla tych, którzy nie wiedzą. Cayenne, jeżeli dacie dosłownie szczyptę, trochę większą szczyptę na taką ilość zupy, jej nie wyczujecie w smaku, a ona podbije, level up zrobi jeszcze smakowy. Tutaj. I możemy podawać. Trochę pieprzu i grzybki na górę. I proszę bardzo, zupa karczochowo-truflowa z grzybami shimeji. No to spróbujmy po raz drugi. Jest poziom.
Krótko, konkretnie, bomba. Wszystko siedzi. Umami takie troszeczkę. Zwykłą zupę grzybową to bije na łeb. Przede wszystkim intensywnością smaku. Od razu mi się przypomina lot. Przechodzimy do dania głównego. Będzie wołowinka, którą jadłem wracając z Miami. Co widzieliście, że były takie smardze ładnie na górze. Takie szyszki czarne, czyli grzyby. Po angielsku morel, czyli u nas morela. Jak się wrzuci w translator, to wam przetłumaczę, że morela to jest w ogóle bez sensu. Chodzi o te grzyby. Dried morels. To są grzyby tak zwane smardze. Na pewno kojarzycie. To jest polski grzyb, powiedzmy, premium. Jeżeli ktokolwiek się interesował kiedykolwiek grzybami, to wie, że to są mega drogie grzyby. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie zamówić, to polecam. Sklep się nazywa Pan Trufel. Link macie w opisie. Oni też mają zarąbiste trufle. Także stacjonarnie będzie ciężko, chyba że od jakiegoś prywatnego hodowcy, że tak powiem. To są suszone, więc musimy je za chwilę tutaj namoczyć. Będzie jeszcze batat, będzie wołowina, to jest polędwica. Jak widzicie, 3 takie kawałki. Nie za jakieś mega piękne. Szczerze mówiąc, nie chciałem kupować 2 kg polędwicy, bo potem kto to będzie jadł. Próbuję to zrobić faktycznie po kosztach, jak się najbardziej dało. To jest świeża polędwica, wygląda ładnie, więc myślę, że będzie bardzo dobra. Nie trzeba jakichś sezonowanych cudów. Będziemy robili prosty obiad, który ma być smaczny. Grzyby tu jeszcze zrobią robotę. Będzie jeszcze morel jus, czyli taka zredukowana zupa z tych smardzy. Za chwilę to zrobimy. Zaczniemy sobie od przygotowania smardzy. Jakby się ktoś zastanawiał, jak drogie to jest, to taka paczuszka 165 zł. Zalewam to teraz gorącą wodą, to trzeba je troszkę obudzić. Dobra, i teraz zostawiamy je, przykryję to talerzem, zostawię to na parę minut, a my się zajmiemy batatem. Dobra, batat umyty, kroję go w takie kawałki, takie talary, kładę je na blaszy, trochę oliwy z oliwek. One będą się wysuszały, więc trzeba troszeczkę je solidnie jakoś tą oliwą, żeby całe były w tłuszczu. Sól i pieprz. I do piekarnika z włączonym broilerem, czyli górną grzałką na 180 stopni. Dobra, na stek za chwilę przyjdzie czas, a teraz się zajmiemy morel jus, czyli taką zredukowaną zupą ze smardzy. Na początek masło. Dobra, wrzucamy cebulę. Podsmażamy to chwilę. Ilość cebuli finalnie zmniejszyłem, żeby nie zabijało też. Dobra, niech to się lekko przyjara. Teraz wrzucamy kilka smardzy. One już się wymoczyły, jak widzicie. Już są miękkie. O. Doprawiamy. Dobra, to się chwilę smaży. Dodam odrobinę świeżego tymianku. To się zaczyna mocno karmelizować, dodaję trochę sosu sojowego oraz wytrawnego sherry. Dolewamy cały ten wywar, który nam został tych grzybów, bo to oczywiście oddało sporo smaku. I to się będzie teraz redukowało z dodatkiem odrobiny bulionu wołowego. Aż będzie mega gęste. A my w tym czasie zrobimy steka. Ale zanim przejdziemy do steku, zrobimy sobie jeszcze szybki side, który też tam był w samolocie, czyli bimi. To są takie mini brokuły jakby. Mega prosta sprawa, zaraz je podsmażymy po prostu tutaj. Troszeczkę oleju i wrzucamy nasze bimi. Po chwili złapią mocno zielony kolor, zaczną się robić powoli miękkie. Za chwilę dodamy jeszcze do nich 3 rzeczy. Dobra, minęły dobre 3 minuty. Dodajemy trochę sosu sojowego, octu ryżowego, 1 ząbek czosnku posiekany. Jeśli za szybko dodacie sos sojowy i ocet oraz czosnek, to będzie Wam się paliło, więc wtedy troszeczkę wody dodajecie, żeby to się tutaj poddusiło, żeby się nic nie przejarało. Po około pół godziny pieczenia bataty gotowe. Zupa się zredukowała, więc dodam odrobinę wody ze skrobią ziemniaczaną, żeby zrobić z tego sosik. Ale dosłownie kapkę, bo nie chcę, żeby to było zbyt gęste. Bo to ma być tylko minimalnie zagęszczone. Tak naprawdę jakby było tłustsze, to nie trzeba byłoby tego w ogóle zagęszczać. No, o to chodziło. Jest taki lekko gęsty sos. Idealny. Czas przyprawić steka. Sól, pieprz oraz czosnek w proszku. Solimy deskę dookoła i sobie obtaczamy całego steka, tak żeby go równo pokryć. Dobra, trochę oleju z awokado albo z arachidowego. W każdym razie takiego, co ma punkt dymienia wyższy. Obsmażamy z każdej strony, żeby zrobić krast. Dodajemy masło, przyprawy. Ja akurat czosnek, tymianek i rozmaryn. Polewamy to masłem przez około 1-2 minutki. Piekarnik na 95 stopni. Kładziemy na kratce, wkładamy do środka. Najlepiej z termometrem i patrzymy, aż będzie 49-50 stopni wewnątrz mięsa. Wtedy jest gotowe. Co daje czas około... Teraz to polałem gorącym masłem, żeby to jeszcze pobudzić. I za 5 minut składamy całość. I proszę bardzo, wołowinka ze smardzami, z bimi, konfitem z batatu, morel jus. No to długo czekałem na te, no to spróbujmy. I ponownie trzeba sobie uzupełnić szkłołek, ma być autentycznie. Co, sprawdźmy, czy wyszedł.
Idealnie różowiutki w środku, bez szarych obsmażeń, jak widzicie. Ten stek jest ogólnie bardzo delikatny, dlatego ciężko go było zamknąć. No dobra, udało się. Spróbujmy. Teraz sobie jeszcze dodam ten nasz ziół w całości. Dobra, w tym sosie spróbujmy tak. Chciałbym powiedzieć, że to jest niedobre, ale bym skłamał, bo jest wypasione totalnie. Wszystko się tutaj zgadza, dosłownie wszystko. I ten batacik, bimi, wypas, pięknie się tu komponuje. Ta wołowinka, stek, polędwica pięknie siedzi z tym sosem grzybowym. Zobaczmy smardzę samą. Smardza jest z tego sosu, więc idealnie wszystko się tutaj nałożyło, że nie trzeba było nic przygotowywać dokładnie. Ponownie się przyniosłem do samolotu. Wiadomo, że na ziemi zrobisz to lepiej, bo masz pełną kontrolę, tam nie ma pełnej kuchni, tam się odgrzewa te rzeczy, więc siłą rzeczy zawsze będzie lepiej, ale naprawdę tu udało mi się to zarąbiście podkręcić, także pora na deser. Pora na deser, a wybrałem naleśniki, które jadłem z lotu z Nowego Jorku do Londynu, ze słodkim sosem waniliowo-cynamonowym i z farszem oczywiście serowym, na słodko. Także na początek naleśniki z mojego przepisu, który jest w książce, podkręcone naleśniki. W opisie macie też tutaj przepis. Usmażone. Zaczynamy od wlania śmietanki 30. Do tego trochę ekstraktu z wanilii albo laskę z wanilii, jak macie przekrojoną, wyciągnięte ziarenka, żeby było czuć smak. Do tego 2 kawałki cynamonu. Do tego trochę cukru. Odrobinę soku z cytryny lub pomarańczy. Dodatkowo jeszcze to podkręcę likierem Grand Marnier na koniaku. Dosłownie odrobinę, żeby tylko wydobyć aromat. Gotujemy to dosłownie kilka minut, żeby wydobyć aromaty. Wyciągamy cynamon i wanilię, jeśli macie w lasce. Dla przełamania odrobina soli. Tego typu sosy najlepiej się zagęszcza na przykład żółtkiem i wolno gotując, tak jak robicie do wypełnienia typu creme brulee czy coś, ale że troszkę mi się tutaj spieszy, bo robiłem dzisiaj dużo rzeczy naraz, to dam trochę po prostu skrobi ziemniaczanej, żeby delikatnie to zagęścić, też będzie git. No i dobra, sosiwo gotowe. Musimy oczywiście jeszcze zrobić środek, wypełnienie, czyli serek kremowy, trochę śmietanki, troszkę cukru i tutaj też damy odrobinę wanilii. Tu można by było jeszcze na przykład zrobić palone masło, żeby troszkę przełamać te smaki, żeby nie były takie same jak ten sos, albo dać na przykład zest z pomarańczy. Dobra, składamy. Proszę bardzo, crepes z sosem waniliowo-cynamonowym. No, to zobaczmy. Aksamitne, delikatne, poezja. Deska serów. Do deski serów będą 3 sery od Snowdoni, mój ulubiony Red Storm. Bardzo przypomina mi te sery, które jadłem właśnie w samolocie, w Firście i w biznesie. Ten cheddar po prostu taki nuty, takie orzechowe, jakieś takie słodkie w ogóle, totalnie inne niż zwykły cheddar. Do tego wezmę triple creme, to jest taki francuski z firmy Germain, zarąbisty. Bardziej by tu pasował jeszcze Epoisse, ale akurat nie było w Selgrosie. I do tego dołożymy taki francuski jeszcze niebieski. Więc myślę, że będzie fajna kombinacja i za chwilę do tego dodam jeszcze na słodko coś. I proszę bardzo, deseczka serów na koniec. Dobra, to już bez próbowania. Odcinek zamykam tą deską serów. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Ja padam po prostu na twarz, bo jestem chyba z 12 godzin już na nogach i tutaj pracuję nad tym. Przypominam, że na adifox.pl macie moją książkę. Do zobaczyska. Siemanko.